Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprosić do rozważań na temat pisarstwa Jarosława Iwaszkiewicza, a w szczególności jego twórczości prozatorskiej. Pretekstem niech będzie dla tych rozważań edycja książkowa opowiadań filmowych Jarosława Iwaszkiewicza. Tak został ten tom zatytułowany, wydany w wydawnictwie Marginesy i nie zawiera on oczywiście ani reprezentatywnego wyboru opowiadań tego autora, ani też nie grupuje wszystkich opowiadań, które były ekranizowane, które stawały się podstawą adaptacji filmowej. No, ale jest to nowość wydawnicza, książka wydana całkiem niedawno, więc ze względu na swoją świeżość może być pretekstem do tego, żeby przypomnieć sobie zarówno te znane, już kiedyś przeczytane opowiadania, jak i może spojrzeć na zupełnie nowe i całościowo także spróbować zastanowić się nad tym, jak to pisarstwo Iwaszkiewicza, jak jego twórczość prozatorska po latach funkcjonuje w naszej czytelniczej świadomości. To przecież twórca urodzony jeszcze w wieku XIX, w roku 1894, debiutujący wraz z poetami przynależącymi do jego generacji, poetami skamandrytami, jeden z członków tej grupy, słynnej grupy poetyckiej, ale właściwie w naszej świadomości współczesnej funkcjonuje on raczej jako prozaik i właśnie jako autor opowiadań. No, nie od razu tak było. Iwaszkiewicz przez całe życie uważał się przede wszystkim za poetę. No, stąd też jego współudział w grupie poetyckiej Skamander. Jednak w pewnym momencie i właściwie od początku jakichś jego prób twórczych proza też zaczynała funkcjonować w jego poczynaniach i w pewnym momencie rzeczywiście przesłoniła te dokonania poetyckie, które uważał, jeszcze raz to warto podkreślić, za najważniejsze, najistotniejsze w swojej twórczości. Kiedy twórczość prozatorska Iwaszkiewicza się zaczyna? No, tak jak wspomniałem, zaczyna się właściwie wraz z jego twórczością poetycką, równolegle. Pierwsze próby w tej dziedzinie czynił jeszcze w młodości i w pierwszych dekadach twórczości, tej już uznawanej i publikowanej, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym, dał się poznać właściwie jako taki twórca wszechstronny. Poeta, no a jeżeli prozaik, no to nie tylko autor opowiadań, także autor kilku powieści, a ponadto również autor pism muzycznych, pism publicystycznych, no, krytyk literacki także, więc te różne formy wypowiedzi, dla których podstawą była proza, formą wyrazu była proza, one pokazują wszechstronność tego autora. Oprócz tego, ale to już w następnych fazach twórczości, u Iwaszkiewicza pojawiły się także teksty wspomnieniowe i teksty podróżnicze, relacje z podróży, które odbywał no, niekiedy w bardzo dalekie strony, bo jedna z najdalszych jego podróży prowadziła aż do Ameryki Południowej. Wszystkie właściwie te prozatorskie utwory zasługują na uwagę i wydają się nadal atrakcyjne czytelniczo. Jednakże wracam do opowiadań z tego względu, że one przyniosły rzeczywiście autorowi największą sławę, największe uznanie i w momencie, kiedy te dwa
pierwsze, najwybitniejsze opowiadania pojawiły się w jego dorobku, właściwie od tego momentu zaczął być postrzegany jako przede wszystkim specjalista od małych form. I wydaje mi się, że warto byłoby taką powtórną lekturę opowiadań Iwaszkiewicza zacząć właśnie od początku. Można skoncentrować się nawet na tych przedprożach, przedpolach tej twórczości, która rozpoczęła się w roku 1932 publikacją opowiadania Panny z Wilka i Brzezina. W tym przedprożu są różnego rodzaju małe prozy, zapomniane w tej chwili, ale bardzo ciekawe i właściwie nadal świeże, godne uwagi. Ale gdybyśmy zaczynali od tego właśnie momentu twórczości Iwaszkiewicza, kiedy pojawiają się te dwa słynne opowiadania, właśnie również zekranizowane i w związku z tym również pojawiające się w tym wyborze opowiadań, o którym wspomniałem na początku, no to trzeba by oczywiście zastanowić się, co jest ich problematyką, jakie zagadnienia dominują w tych narracjach, w tych opowieściach, które, co trzeba podkreślić, Iwaszkiewicz wywodził ze swoich życiowych doświadczeń, bądź z doświadczeń swoich przyjaciół, znajomych, także członków rodziny. Oczywiście były one w sposób bardzo oryginalny, misterny, przetwarzane, także nie można powiedzieć, by w taki bardzo prosty sposób elementy jego biografii trafiały do opowiadań i dawały się nawet często jakoś zidentyfikować, określić co do dokładnej lokalizacji, na przykład w jego biografii. Jakie są te zagadnienia, które od samego początku twórczości prozatorskiej, tej związanej z opowiadaniami, jakie to zagadnienia dominują w tej twórczości? Czy jest jakaś taka kwestia, która Iwaszkiewicza szczególnie by interesowała, obchodziła? No i tutaj pewne są elementy wspólne oczywiście z jego twórczością poetycką. Jednakże trzeba chyba powiedzieć, że, i to nie będzie chyba żadną przesadą, że zagadnienie egzystencji, istnienia, bytu, no także właśnie bytu ludzkiego, jest w centrum uwagi Iwaszkiewicza tworzącego opowiadania. I jest to świadomość, ta, która dotyczy egzystencji, pozbawiona złudzeń co do tego, czym byt jest, czym byt ludzki jest, czym jest istnienie. I ten brak złudzeń, to przekonanie o tym, że w istocie byt człowieka, byt wszelki, a przede wszystkim byt człowieczy jest istnieniem ukierunkowanym ku zagładzie, ku śmierci, ku swemu kresowi, że to jest kwestia, która Iwaszkiewicza jakoś silniej interesowała jako przedmiot, jako temat jego opowieści, właśnie tych opowieści w miniaturze będących opowiadaniami. To, że obraz egzystencji w tym ujęciu Iwaszkiewicza jest surowy, nawet można powiedzieć, że jakoś nawet przerażający może, to można się przekonać, odczytując kilka jego fragmentów poetyckich. Do czego porównuje Iwaszkiewicz w swojej poezji i w swojej twórczości egzystencję? To jest izba straceń. A więc rzeczywistość, w której czeka się na zagładę, czeka się na kres, na koniec. Od iluż to lat siedzę w tej izbie straceń. Tak się zaczyna jeden z jego późnych wierszy. No i żeby w tej izbie straceń funkcjonować w miarę harmonijnie, w sposób stabilny, nie tracąc jakiegoś poczucia sensu tego istnienia, bo gdy sobie uświadamiamy, że istnienie prowadzi do zagłady, do kresu, można zwątpić w jego sens.
On pisze w ten sposób. Tymczasem plotę koszyki, robię zakładki do książek i śpiewam piosenki razem z innymi więźniami. Człowiek w oczekiwaniu na to dopełnienie się egzystencji czymś się zajmuje. I to jest najczęściej jakieś tworzenie, jakaś twórczość. Coś, co będzie zbliżało człowieka do piękna, bo to właśnie piękno, obcowanie z nim, przeżywanie jego obecności w różnych przejawach, czy to w naturze, czy to w twórczości człowieka, a więc i w sztuce, to jest sposób na to, żeby łagodzić ten ból oczekiwania na kres. I bohaterowie tych pierwszych opowiadań Iwaszkiewicza, Panien z Wilka i Brzeziny, są właśnie ukazani w taki sposób, by pokazać ich trud tej egzystencji, trud ich egzystencji, by zaznaczyć, że nie jest ich doświadczenie życia doświadczeniem harmonijnym i prostym, że jest ono naznaczone różnego rodzaju wpływami, które ten spokój, ład egzystencji burzą. Trudno oczekiwać w spokoju na swój kres, nie tylko ze względu na świadomość tego kresu, ale również ze względu na różnego rodzaju przeciwności, które pojawiają się w toku tej egzystencji. No i tak, na przykład bohater opowiadania Panny z Wilka, Wiktor Ruben, jest dotknięty głęboką traumą. Był uczestnikiem Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, i z tej traumy się nie wydobył. Praca, którą wykonuje, praca zawodowa, właściwie jedynie maskuje te jego traumatyczne doświadczenia. One wciąż powracają w jego wspomnieniach i również z równowagi, którą względnie jakoś zdobywa, pracując zawodowo, oddając się tej pracy w sposób niemal chorobliwy, ten jego spokój doraźny burzy w pewnym momencie śmierć przyjaciela, z którym współpracował, z którym razem pracował. I to pogłębia jego depresyjny stan, tak że zostaje właściwie wysłany na przymusowy urlop, by doprowadził się do jakiegoś wewnętrznego porządku. Taka nadzieja i jemu towarzyszy, i również tym, którzy go na ten urlop wysyłają. I wyjeżdża on do swoich krewnych, do swojego wujostwa, w strony, w których bywał przed wojną, a więc przed tym traumatycznym doświadczeniem, więc odbywa właściwie taką podróż do przeszłości z nadzieją, że konfrontacja z tą przeszłością, nie tylko ze wspomnieniami, ale również realnie z miejscami, a może nawet i z osobami, które do tej przeszłości należały, że ona go jakoś uzdrowi, uleczy, doprowadzi do ładu jego wnętrze. No i to spotkanie z tym miejscem, właśnie z Wilkiem, tak się ta miejscowość nazywa, z majątkiem, w którym pracował przed wojną jako korepetytor dziewcząt, właściwie jednej dziewczyny, a jednej z tych panien dworskich, a dla pozostałych też się stawał w sposób spontaniczny osobą ważną, może nawet i mentorem. Ta konfrontacja z tą rzeczywistością bieżącą niestety nie przynosi mu wewnętrznego uporządkowania i ładu. I chociaż odjeżdża z tego miejsca, z Wilka, zadowolony, uśmiechnięty, to jednak chyba jest to jakaś kolejna maska, którą usiłuje założyć na tę swoją świadomość dotkniętą w sposób trwały traumą. Tak jego egzystencja, która wiedzie ku zagładzie, ku kresowi, przedstawia się. Taki wycinek tej jego egzystencji zostaje tutaj przedstawiony. A z kolei bohaterowie powieści, bohaterowie opowiadania Brzezina
są właściwie obaj postawieni wobec tego doświadczenia śmierci w sposób bezpośredni. To dwaj bracia, Bolesław i Stanisław. Stanisław przyjeżdża do Bolesława, do leśniczówki, z sanatorium, z Davos, by właściwie tam u niego zakończyć swoje życie. Więc jest jego czas policzony, a Bolesław jest dotknięty traumą straty żony. Rok wcześniej umarła jego żona, pozostawiła i jego, i córkę, którą musi się teraz z konieczności on sam, Bolesław, zajmować. Obaj są zatem wobec tego doświadczenia śmierci wyraźnie postawieni. I oczywiście w różny sposób to doświadczenie śmierci jest przez nich przeżywane. Stanisław właściwie w tym ostatnim okresie przed śmiercią, gdy uświadamia sobie, że to są jego dni ostatnie, właściwie rzuca się w wir tego, co jest utożsamiane z życiem i jego pełnią. Oddaje się we władanie Erosa. Zaczyna się tam taki płomienny romans z jedną z kobiet pracujących w tym gospodarstwie leśniczym Bolesława. Ponadto sprowadzony zostaje do jego pokoju fortepian, gra na nim, więc można powiedzieć, że próbuje za wszelką cenę odpędzić tę perspektywę śmierci, ale jednak i zarówno w tym erotycznym doświadczeniu, jak i również w doświadczeniu artystycznym, w muzyce, w tej muzyce, która jest tutaj też upostaciowaniem, najdoskonalszym upostaciowaniem piękna, w tym wszystkim też odzywają się te, można powiedzieć, mortualne akcenty, prefiguracje, zapowiedzi kresu ostatecznego. Fortepian zaczyna się kojarzyć z trumną na przykład, a gdy Stanisław umiera, gdy jest już osobą konającą, temu towarzyszy śpiew tej jego kochanki Maliny, z którą romansował. Z kolei Bolesław poprzez śmierć swojego brata, którego obecność go właściwie drażni, doświadcza oczyszczenia, trudno powiedzieć na ile trwałego, z tej traumy, w której był pogrążony po śmierci żony. Właściwie w jego przypadku najpierw umieranie, zgon żony, a potem umieranie i zgon brata, to właściwie wydarzenia, które stają się dla niego źródłem życia, źródłem odrodzenia. W finale opowieści opuszcza on tę leśniczówkę, będzie zaczynał swoje życie gdzieś zupełnie od nowa. Tutaj bardzo wyraźnie widać ze streszczania tych opowiadań, że egzystencja człowieka, wspominałem zresztą o tym wcześniej, musi bardzo często wiązać się z doświadczaniem jakichś przeszkód. I taka generalna przeszkoda, istotna, ważna, która staje na drodze egzystencji każdego człowieka, to jest zło, które przybiera różne formy i różne postaci. Nie jest tylko złem etycznym. Zresztą Iwaszkiewicz nie jest moralizatorem, nie prowadzi w swoich utworach jakichś rozważań tego typu. Nie kwestie etyczne go interesują, ale raczej interesuje go to, co właśnie burzy ład egzystencji i właśnie dlatego jest złem, właśnie dlatego może być tak kwalifikowane. I jakie mogą być jego źródła? Czy to są źródła wewnętrzne, czy to są źródła zewnętrzne? Czy one tkwią w kondycji człowieka, czy są przez niego nabywane? I wokół tych rozważań są skoncentrowane opowieści Iwaszkiewicza, takie jak na przykład Matka Joanna od aniołów, jak Młyn nad Lutynią. Oba opowiadania napisane w czasie okupacji, więc w czasie takiego okresu w dziejach społeczności polskiej, również i w historii samego Iwaszkiewicza, gdzie ta konfrontacja ze złem była codzienna i dojmująca. I można byłoby oczywiście jeszcze
i kolejne opowiadania, kolejne tytuły tutaj przytaczać jako te, które ilustrowałyby te zmagania egzystencjalne człowieka, który jest bytem kroczącym ku kresowi, ku śmierci, ale może tyle wystarczy naszych rozważań na dziś. Może to będzie stanowiło przyczynek do powrotu do twórczości Iwaszkiewicza, a ponieważ Iwaszkiewicz uważał się za poetę przez całe swoje życie, to jeszcze chciałbym zacytować jeden jego utwór liryczny, który będzie komentarzem do tych rozważań egzystencjalnych, rozważań wokół śmierci, erotyki i zła. Będzie wokół tych zagadnień też oscylować. Koło się obraca, młyńskie, bransoleta, w brylantach wody, w brylantach lodu. Młyn, koło obraca się niepowstrzymanie. Miel, ziarno, bez przerwy, spod młyńskich kamieni wyskakują jak myszy małe, czarne trumienki. W brylantach łez, w brylantach lodu, w brylantach zapomnienia. Dziękuję za uwagę.